Cześć. Jesteśmy już po pracach blacharskich, albo można powiedzieć, że na ostatnim ich etapie. Jak widzicie, karoseria z gołego metalu nabrała koloru. Nie, ten samochód nie będzie taksówką w Berlinie. Jest to podkład, pierwszy podkład, który kładziemy na gołą blachę o bardzo wysokich właściwościach antykorozyjnych, a przede wszystkim podkład z delikatnym połyskiem, po to, żeby wychwycić wszystkie niedoskonałości, które mogły powstać na etapie prac blacharskich. Samochód został zweryfikowany przez lakierników, zostały zaznaczone punkty, które wymagają jeszcze dopieszczenia i samochód będzie trafiał na lakiernię. Bardzo dużo elementów w tym samochodzie zostało wymienionych na nowe. Tak jak wspominałem wcześniej, samochód jest bardzo długi, ma ciekawą linię. Co za tym idzie, rodzi to bardzo dużo trudności, tak żeby dopasować wszystkie sąsiadujące ze sobą elementy, a przede wszystkim, żeby uzyskać gładź na prawie 5 metrach różnie tłoczonych blach. Samochód jest bardzo długi, więc działają na niego bardzo duże siły, które chciałyby tą karoserię złamać. Dlatego konstruktorzy zastosowali tutaj bardzo grube elementy, tak żeby wzmocnić progi i podłogę tego samochodu. Względem konstrukcji z zamkniętym dachem, jak wiemy, dach przenosi bardzo dużą część obciążeń. Tutaj musiały zostać zastosowane dodatkowe wzmocnienia, zarówno w progach, jak i w podłodze. Jak widzicie, w aucie są już zamki. Bardzo istotne jest to, aby przed rozpoczęciem prac blacharskich wszystko dopasować, tak żeby ładnie się zamykało i tworzyło równe szczeliny ze wszystkich stron. Mamy tutaj element, którego nie spotkacie we współczesnych samochodach, a mówię tutaj o desce rozdzielczej. Obecnie w samochodach deski są montowane osobno, są wykonane z miękkich materiałów, natomiast tutaj szkielet jest metalowy i do niego przytwierdzane są pozostałe elementy. Niekoniecznie dobrze wpływa to na rozwiązania związane z bezpieczeństwem, natomiast bardzo istotne jest to, aby wykończyć wszystko w sposób taki, żeby cieszył oko po polakierowaniu. Spójrzcie na te elementy, o których mówiłem wcześniej. Chodziło mi właśnie o te wzmocnienia, o wzmocnienie poprzeczne wzdłuż karoserii. No i oczywiście element przenoszący największą część naprężeń, czyli próg, który jest wykonany z bardzo solidnej blachy, dodatkowo tłoczony tak, aby mogły się tutaj zmieścić fotele z możliwością ich przesuwania. Bardzo podoba mi się bezkompromisowe podejście do projektowania tego samochodu. Linia jest przepiękna, bardzo gładka, natomiast nie zastosowano tutaj żadnych elementów obecnie stosowanych, czyli chroniących drugi rząd siedzeń. Nie mamy tutaj żadnych wystających elementów antykapotażowych. Nacisk położony był na to, żeby samochód wyglądał pięknie. W tej chwili dysponujemy kilkoma metodami zabezpieczenia całej karoserii pojazdu po naprawie blacharskiej. W tym wypadku klient wybrał tą najbardziej konwencjonalną, czyli zabezpieczenie podkładem antykorozyjnym. Natomiast stosujemy również rozwiązania polegające na katoforezie, czyli zanurzeniu całego samochodu w wannie, gdzie pod wpływem sił prądu, elektrostatyki, auto w każdym zakamarku pokrywane jest cienką warstwą, która zamyka i zabezpiecza metal od czynników zewnętrznych. Obecnie walcząc z masą, bardzo dużo elementów w samochodzie wykonywanych jest z aluminium, natomiast stare, porządne konstrukcje, w 100% stalowe, przekłada się to na dużą masę samochodu, ale wiąże się z tym, że jest on bardzo twardy, bardzo stabilny, po prostu mocny. Przy odbudowie tak cennych samochodów przykładamy bardzo dużą wagę do tego, aby wszystkie elementy były odtworzone zgodnie z tym, jak były produkowane na linii. Chodzi tutaj chociażby o wszystkie punkty zgrzewów, spawów, tak żeby były dokładnie w tych samych miejscach i wykonane w bardzo podobny sposób, czasami nawet trochę bardziej estetycznie niż w fabryce. 111 Cabrio opuściło już naszą ramę blacharską.
Natomiast w trakcie odbudowy podwozia dbamy o to, żeby wszystkie punkty montażowe oraz wszystkie punkty pomiarowe samochodu zostały stabilnie przytwierdzone do ramy i na ich podstawie odbudowujemy resztę karoserii. W przypadku tego samochodu spotykamy się z dość ograniczoną dostępnością do części blacharskich. Dlatego bardzo wiele elementów musiało zostać wykonanych własnoręcznie przez naszych blacharzy. Chociażby te osłony jest to dzieło chłopaków od początku do końca wraz z przetłoczeniami, wszystkimi łączeniami. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało możecie je zadawać w komentarzach albo zwracać się do nas bezpośrednio. Natomiast ja zapraszam Was na kolejny odcinek, który będzie związany z kwestią lakierowania 111.